początek tej nazwy wziął się stąd, że byłem na obiedzie u mojego przyjaciela, na którym był dziadek, stary muzykant, taki 80-letni, który już przestał grać, kiedyś był harmonistą i powiedział, że teraz może grać tylko muzykę prywatną. Co miał na myśli? Wytłumaczył zaraz. Musimy chyba przerwać bez akcji. Niestety nie jestem w stanie tu jakiejś definicji sformułować, czy wyciągnąć czegoś przed nawias. Mógłbym tu się wymądrzeć, co na ten temat mówił Wittgenstein, ale nie będę. Najprościej mówiąc, na pewno jest to taka muzyka, która płynie z głębi duszy po prostu. Sfera prywatna, którą zwykle chcemy właśnie zataić, staje się czymś takim, co wolelibyśmy właśnie oddalić od ludzi, odsunąć od ludzi i zachować dla siebie, i stąd też ta muzyka, którą prezentujemy, jest muzyką taką, która mogłaby uchodzić w świecie muzyki, wśród muzyków zawodowych za taką, której nie chcą prezentować. To jest jakiś eksperyment, gdzieś coś, co może spotykać się z błędem wykonawczym, coś, co jest jakimś poszukiwaniem. Eksperyment sam w sobie nie jest celem naszego festiwalu. Niektórzy muzycy właśnie dążą do tego, żeby te formy, które inni chcą ukryć, udoskonalić na tyle, żeby można było je prezentować i jakby nie wstydzą się tego robić. I Festiwal Muzyka Privata powstał właśnie dla takich ludzi. Ale może to jest taka muzyka, którą się wstydzisz pokazać ludziom, bo dlatego, że jest taka prywatna i po prostu robisz ją sam dla siebie, a to, że ten festiwal się tak nazywa, to możesz to pokazać. A ty w swojej muzyki się wstydzisz? Nie, zupełnie nie. Group, like you see this board, like it's a private space, you can't enter. So first it feels a bit closed. Moje podejście do muzyki jest raczej odwrotne. Raczej bym powiedział właśnie taka muzyka socjalis. W sensie muzyka jako element bardziej społeczny, jako element kultury. And if you invite and you let the people come into your private salon, you let them join in the closed, warm atmosphere, and you try to get them the intense feeling of what the actual thing is. The point could be also to get the music closer to the audience, but not so closer like to have musician closer, but going deeply inside the music. Musica privata should be like to get out the intimate zone between audience and performers. I think what was the most you would experience is like pureness of energies, sound, I mean like physical energy in the space. Hey, hello, my darling. I used to be Hey, after every concert I'm totally tired and dead. I lost a lot of energy for the concentration things. It is not too much comfortable playing, like if you play just jazzy standards, some pop songs. Mam takie wrażenie, jak patrzę na takich muzyków jak Paul Lorenz, że właśnie to granie muzyki prywatnej, która w jego wykonaniu jest akurat muzyką improwizowaną, stało się dla niego tą ścieżką życia. Właśnie muzyka eksperymentalna też właśnie jest czymś bliskim. Muzyka swobodnie improwizowana, która polega na
w takim wchodzeniu w przepływ twórczy właśnie, wyzwolony z wszelkich konwencji. Muzyka współczesna, która też właśnie poszukuje ciągle nowych brzmień, jest czymś takim, co jest bliskie tej idei, dlatego wszystko to można usłyszeć na naszym festiwalu. Tu mamy jakiś fluxusowy kawałek, tu mamy jakieś impro, tu mamy jakiś performance, czy jakieś elektronika. Kiedy zestawia się gatunki, które na co dzień nie spotykają się, ponieważ pochodzą z różnych środowisk, to dochodzi do jakiejś redefinicji, zyskują zupełnie nowy kontekst i w ten sposób pokazuje się ten nić od muzyki spod strzech do muzyki rodem z filharmonii. I pokazuje się, że człowiek może zdać sobie sprawę, że to jest wciąż jedna muzyka i że to są jakieś dwa końce z wielu możliwych końców, że to jest wciąż jedna galaktyka, mimo że to są lata świetlne. Wiem, jaka jest etymologia tego słowa, to jest straż przednia chyba, czyli ludzie, którzy tworzą coś nowego. A wydaje mi się, że takie rzeczy, którymi ja się zajmuję, czyli mieszanie jakichś mozaik dźwiękowych, czy rytmu, czy dźwięków, to już słyszałem. Nie czuję się muzykiem awangardową i wydaje mi się, że ciężko stworzyć już teraz coś awangardowego. I think avant-garde is like a really old term that's been used a lot already in history, and I think the term avant-garde is not like actual anymore. Yeah, it lost a bit It lost his power, it lost his meaning if you talk about music, because everything is avant-garde. It's more like music of the now. Wydaje mi się, że awangarda jest bardzo ważna i że obecnie jesteśmy w takim znowu momencie, kiedy dzieje się coś wibrującego w świecie muzyki nowej. Awangarda cały czas musi pchać, musi się zastanawiać, czym chce być i cały czas musi iść do przodu, a wydaje mi się, że muzyka rozszerzona o nowe media, muzyka rozszerzona o performance to jest wyjście i to jest naturalne przejście. Tam jest awangarda. Jeśli piszę utwór albo tworzę jakąś muzykę, najczęściej myślę o tym, że spodziewam się tego, że będzie gdzieś wykonywana i ktoś będzie tego słuchał, nawet jeśli będzie to, nie wiem, 20 czy 30 osób, to nawet jeśli ten zasięg nie będzie olbrzymi, to wiem, że to jest muzyka dla pewnego środowiska. We as an ensemble, we also talked a lot about who do we want to attract, which public, for who do we do this. And actually, we really don't want it to be like this, or it's not that we especially don't want it to be a niche group. It's better to resonate with the
people who are Everybody is welcome. Popularizing it would not be right, but being more open to the audience would be a better term. Because if you are trying to popularize the contemporary music, it will not go in a nice way. But if you let the people know that you enjoy this so much and that you have a lot of fun with it, maybe they will have to. Nie trzeba za wszelką cenę promować muzyki eksperymentalnej czy muzyki nowej, ponieważ jest to muzyka elitarna w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pewne głębokie wartości metafizyczne, które są z nią związane, zawsze będą poza mainstreamem i to jest okej. Żeby to środowisko się jakby raz, że powiększało, a dwa, żeby było zintegrowane. Nie chcemy czegoś takiego jak jakaś rywalizacja między muzykami, chcemy raczej wspólnoty. Zaczęło się to od tego, że byłem na obiedzie u mojego kolegi i był tam jego dziadek, stary muzykant, który kiedyś grał na harmonii. Stwierdził, że teraz może grać tylko muzykę prywatną. Miał na myśli to, że nie może grać takiej muzyki, którą wykonywał kiedyś na weselach i może tylko próbować sobie testować instrument, jakby wydobywać takie eksperymentalne dźwięki siedząc u siebie w domu na tapczanie. Powiedział, że jego żona się złości, wtedy na niego mówi przestań grać, a on mówi no to jest muzyka prywatna i muszę tak grać i koniec.